Ten odcinek jest drugą integralną częścią materiału opublikowanego na kanale Daniela, ale przybliżę wam pokrótce, co się dzieje. Przy użyciu aplikacji Randonautica rozpoczęliśmy wyprawę do pierwszego punktu na znanej już wam nawiedzonej duchnej drodze. Naszymi intencjami były czaszka, wojsko lub żołnierz i znak. Początkowo znajdowane lokacje wydawały się być puste, aż do momentu, kiedy aplikacja poprowadziła nas na ulicę zgrupowania AK Żmija. Przypominam tylko, że jedną z intencji było wojsko. Kolejny natomiast punkt wygenerował się z powrotem w nawiedzonym lesie koło miejsca straceń. Docierając na miejsce, rozdzieliliśmy się w poszukiwaniu anomalii, ale przy zbiórce brakowało jednej osoby – Daniela. Nie mogliśmy nawiązać z nim kontaktu radiowego, co już kiedyś miało miejsce w tym lesie. Z minuty na minutę atmosfera robiła się coraz to bardziej przerażająca. Na szczęście po dłuższej chwili odnaleźliśmy towarzysza, ale to, co się właśnie stało, było jedynie początkiem tej wyprawy. Oto jak nasza historia potoczyła się dalej. Witajcie na następnej wyprawie, tym razem Randonautica. Dzisiaj mamy dwóch gości, na pewno ich znacie. Witamy. Poprzedni odcinek mogliście zobaczyć razem z nimi, tu się wam u góry wyświetla karta. Jesteśmy przy cmentarzu i jesteśmy niedaleko punktu, który wygenerowaliśmy właśnie o bardzo dużej mocy. Ja, Mikołaj i Łukasz będziemy jedną grupą i DJ Kuba to jest druga grupa. Wygenerujemy najmocniejsze dwa kody i będziemy starać się ciągle ze sobą komunikować przez krótkofalówki. Miejmy nadzieję, że sygnał się tym razem nie urwie. No i zobaczymy, co nas spotka po drodze. Punkty się póki co dzisiaj sprawdzają bardzo mocno, także no trzymajcie kciuki za nas. Dlatego nie zmieniliśmy żadnych intencji. Pamiętacie, jakie były z poprzedniego odcinka? Jeśli nie, no to przypominamy. Była to czaszka, było to wojsko, żołnierze oraz znak, więc ciągle o tym będziemy myśleć podczas Dobra, wybierania. macie gotowe, panowie? Ja mam gotowe. Prawie. Tak? Ty, ale ja mam ten sam punkt co ty. Tak? Czaisz? Macie podobny, no. Ej, no i masz nawet radius podobny. No. Wynik Z minus 4,17, a ja mam minus 4,30, to jest to samo prawie. Kurwa, ja mam Z4,17 minus Co? 4,17, a Power 4, no... To jest wszystko koło siebie. No. Czyli każdy dostał ten sam? Ej, to nas zaprowadza do jednego punktu jakby. Trzy telefony pokazują jeden punkt, są mocny punkt. Rozdzielmy się, żeby zobaczyć jak najwięcej, spotykamy się tam. Dokładnie. Bez kitu strasznie dziwna akcja, a powiem wam jeszcze jedną rzecz. To jest nasz trzeci bodajże odcinek, nie, czwarty odcinek z Randonautiki. I teraz będę się prosił pokrótce o wyjaśnienie, jak to działa, bo wiem, że my wcześniej robiliśmy pewien błąd. Zasada działania jest bardzo prosta. Wybiera się właściwie promień, który nas interesuje. Najmniejszy, jaki można wybrać, to kilometr, największy to 10 km. Spośród tego obszaru Randonautica generuje punkt, który zwizualizuje albo zmaterializuje punkty kwantowe, bo to, co jest całym clue Randonautiki, to bardzo dobry, wydajny i w sumie do dzisiaj chyba nie ogarnięty pod takim kątem, że nie wiadomo jak to działa, jakiś procesor kwantowy. Randonautica jest bardzo fajną aplikacją, która się sprawdza. Faktycznie te rzeczy się wizualizują i niejednokrotnie doświadczałem tego w materiałach i to po prostu pokazywałem. No tak było, nie? Wydaje mi się, że wciąż możemy natrafić na tą intencję czaszki. Ona nie do końca została przez nas według mnie tak naprawdę spełniona. Tu musimy się po prostu dobrze rozglądać i... Wszystko wiąże z tym miejscem egzekucji trochę ta czaszka, aczkolwiek ja mam niedosyt, nie wiem jakby. To co, chciałbyś takiej kości trafić? Jednak czaszka to czaszka. No może niekoniecznie ludzkie, Ale ciekawy był ból głowy, który u jednym... No przecież tak, Kuba miał ból głowy. No i to też może o tym świadczyć. I to za każdym razem jak wchodził do lasu, bo przecież wtedy... Za każdym razem to powtarzał, No. nie? Ty jest serio drugi. Ty jest serio drugi. Ty jest serio drugi. W ogóle jakby nie był głos Kuby, nie? No dobra, no idziemy. No. Idziemy. To wygląda tak jakby lata temu tutaj była ścieżka, która zarosła po prostu. Nikt tu przestali tutaj chodzić tędy. O. Jest. Halo? Nam do miejsca, słuchajcie, dużo już nie zostało. Oni może wciskałem niechcący. Halo? Która już jest? Druga? Pierwsza 37. Prawie druga. Więc całą noc... Idziemy stamtąd, nie? Tak, więc całą noc latamy, słuchajcie, na latarkach. I nie było czasu ich doładować, nie było czasu wymienić baterii. Znaczy, że nie mamy baterii zapasowych do latarek. Ja nie wiem, czy jest to droga. Tu jest... Nie, to nie jest droga. Nie, no właśnie nie, bo... A powinna być droga jakaś?
No powinna. I wariuje ci. No ale Przecież my się cofamy stąd, skąd przyszliśmy. Ale wariuje mi GPS właśnie. Zobacz. Miejsce egzekucji, my zrobiliśmy kółko. Czyli co, mamy iść tam? Nie, czekaj. To tam jest droga. Każdy las jest kurde creepy, co? Tak, ale w niektórych czuć ten klimat taki dziwny, a w niektórych jest po prostu tak zwyczajnie. No, No tu jest tu dziwnie. nie jest zwyczajnie. Tu jest dziwnie. Dobra, a teraz tak szczerze, czego byście nie chcieli zobaczyć jak najbardziej teraz? Ja powiem ci, że chyba ciała jakiegoś człowieka wiszącego. Dosłownie. Zdecydowanie, nie? Jakoś mogę być szczery z wami, że w tym lesie nie czuję tak mocnej paranormalnej siły jak w tych, którym byłem na przykład z Danielem Samym. A, patrzcie. To już jest wydeptana ścieżka. No. Ale sama ta historia po prostu tego miejsca egzekucji z tego z 42 roku. Słuchajcie, tak jak to u was, najbardziej we mnie u was na odcinku, trafiliśmy właśnie na to miejsce kaźni. Nie wiem, czy to nie jest tutaj za tą górką? Wiem, że przed chwilą... Chyba tak. Czekaj. Tak, jesteśmy na drodze. No, jest droga. Prawo? Tak, chyba, że no, możemy iść przez las. Czyli cały czas prosto. No. Wtedy ominiemy, no nie pójdziemy na skróty. Albo możemy iść tą drogą. Dawaj przez las, będzie ciekawie. No dobra, to idziemy na wprost. Tylko to 1,5 kilometra mi. No, zobaczymy. Dobrze, że on nie jest taki gęsty, wiesz? Tak, tu jest łatwiej się przejść. Tak. Tam wcześniej jak były te bagna, zeszliśmy na ten ostatni punkt. Tam byśmy nie przeszli. Nie, Za- tam, nie. Nie ma opcji. Zakopałbyś się zaraz, wiesz, po szyję by cię jeszcze wciągnęło. Ty, coś tam mrygnęło, widziałeś? Ej, tam, może... To może nasi. To oni, czy nie? Nasi, chyba nasi. Było widać latarkę, co Tak, nie? widziałem, no. Ale to oni zabłądzili, w sensie źle poszli, bo mi punkt Świecą się drzewa tam daleko. No. pokazywał tam w prawo. Ale dobra, no to dojdziemy do nich. Znowu jest ta anomalia, że nie dzia... Nie działa radio? No ale oni są, no powinni nas Już słyszeć. nie, stąd widzę, no. Gdzie- Halo, panowie, słyszycie nas? Halo, panowie, słyszycie nas? No bez kitu chodzą tam światła, ale No oni są od nas 200 metrów, a jak nie my działa widzimy, krótkofalówka. no właśnie, to powinno działać i radio. A mam te same częstotliwości. Halo, panowie. Odezwać się proszę. Tam daleko jak spojrzycie. No nie. O teraz! O, no. Ale jakie zakłócenia! No, czyli to nie dziwię się, że ciebie zgubiliśmy wcześniej. Słyszycie nas? Tak, bo to oni, bo poznaję po tej żółtej i tej. Konrada Lampie, no. to. Nie słyszeliście radia? Czasami słyszeliśmy, to się przebijało. Gdzieś Jak też czasem nie słyszeli. słyszeliśmy i odpowiadaliśmy, to wy nas nie A słyszeliście szliście wtedy. drogą czy lasem? Lasem cały czas. A, czyli wpadli jednak na ten pomysł. Co? A wiecie, tu są wąwozy, to przerywało co chwilę. Jak odpowiadaliśmy wam, to wy nas nie słyszeliście. No tutaj są te górki, pagórki. Ja się nie Ale dziwię, jesteśmy- że mogło nam zerwać radio wcześniej. Czy zwróciliście uwagę na te wszystkie drzewa, jakie tutaj są? Takie Tak, pogniłe przez to, że rozmawialiśmy. tutaj słońce nie dochodzi. Tak. I naprawdę to robi ogromne wrażenie. I ciągle mam wrażenie, jakbym się przechodził właśnie jakąś ścieżką, taką starą, opuszczoną, jakbym szedł do jakiejś Narni. A wiesz co mi dosłownie, przypomina ta trasa, którą idziemy? No. Tą ścieżkę do Kigahary. Tam też było tak wydeptane, właśnie taka wąska ścieżka. Coś. Kręgosłup jest. Kręgosłup? Czyli mamy. No. Czaszka to nie jest. Ja bym nie podpinał pod czaszkę, ale ciekawe znalezisko i oprócz tego tutaj jeszcze bobki. Mieliśmy. Jakiś pisk. No coś słychać. Tak, I takie to jest piwi, kurwa piwi. w punkcie, stary. Tak? I tym oto sposobem, nie wiedząc kiedy, znaleźliśmy się centralnie w środku punktu, którego szukaliśmy. Zapadła decyzja, aby się rozdzielić i dokładnie przeszukać teren. Po chwili znaleźliśmy to, co szukaliśmy. Wow! U was zaczęliśmy od drzewa, Okej. znowu drzewo Ale. spalone. Ale wiesz, tu bardziej chodzi o ten przypadek, bo ja widziałem jedną gałąź, a stanąłem koło całego drzewa. Tak, ono jest dołem jest osmolone, na 100%. Dziwna jest dzisiejsza randonautika, no. No jest, Jest po prostu dziwna. jest. I tu w sumie chyba jedyny symbol jaki mamy, że spalone... Tak. Znak może. Znak, to jest znak. Ej, ale w sumie patrzcie, znaleziona gałąź spalona. Przychodzę do was, mówię wam o tym, Masz znak. a stoję koło drzewa i nawet nie wiem o tym, że ono było spalone. Tak. No mamy znak. No mamy znak.
Dotarliśmy w okolice samochodu, więc kolejne generowanie punktów. I wybieramy Jaki promień? promień. Już możemy tutaj dać większy. No teraz może że dyszkę można Dyszkę, spokojnie no. dać. Zobaczymy, kto będzie miał najfajniejszy, albo gdzieś taki Najmocniejszy, co nie? albo w jakiejś ciekawej lokalizacji. Okej. Dobra, myślcie o tych. 7,36 ja mam. Dużo. Nie wiem, czy to pobijecie. 7,05. Co? 4,59. Ja 4,80 już odpowiem. Tutaj jest w ogóle cmentarz przecież, No. cały jest. To jest obok To cmentarza. mógłbym wam odpalić tam moją niespodziankę dla was. Jeżeli chcecie. Tak? No w sumie. No myślę, że fajny teren, nie? Jak No. cmentarz. Będzie fajnie widać z góry. I w sumie, No to jedziemy. do kości czaszki pasuje. No. No. Właśnie to mnie zachęca, No. tak? No No to i mamy próbujmy. intencję. No to jedziemy. Dobra, jedziemy. Ile jest czasu? 4 minuty samochodem. No to niedaleko. Jesteśmy. To chyba Na miejsce. Jest to parking chyba największego cmentarza w Warszawie na pewno, w pobliżu Warszawy i chyba jednego z największych w Polsce. Czyli tu nas doprowadziła Randonautica. Mam przygotowaną niespodziankę dla chłopaków z Urbex z tego względu, że mamy ze sobą coś, z czego raczej chyba panowie nigdy nie korzystaliście, mianowicie Chodźcie zobaczyć. mieliście kiedyś do czynienia z termowizją? Nie. Tym bardziej w dronie, z tego co dronie się na domyślam. pewno. No to słuchajcie, mam tu taki sprzęt, ale to też jest taka ciekawostka, bo ten dron jest dronem policyjnym, normalnie policja go używa. mówisz? Tak, tak, macie tutaj tą zaślepkę, ją można ściągnąć i zamiast tego na przykład możecie dać taką lampę flashową, albo możecie normalnie To jest serio Enterprise? zabawić się w policję i zakładacie mikrofon, znaczy głośnik i w aplikacji na telefonie na przykład Sygnały mówicie się. proszę opuścić mieszkanie, no i to słychać tak głośno, że to jest masakra. Mega. nawet nie To wiedziałem, że jest, coś takiego to jest. jest Enterprise, tak? Ta Tak, wersja? Enterprise 2. Prześwietlimy ten cmentarz pod kątem termo, na pewno. W ogóle tu jest ciemniej niż w tym lesie, mam wrażenie. Bo nie mam szlamy. Sobie tam też nie wiem. Co tu leży? A to pudełko po jakimś jedzeniu. Ale tam drzewa światło odbijały, a tutaj takiego rozproszone. Gdzie to jest? Zero. Tu? No zero. 0 metrów. A radius? 74 metry, no to kurczę, Cały cały ten parking. Cały ten park. No ale wiecie, no główny punkt to jest cmentarz, no ciężko to będzie przebić. No nie, no rozejrzyjmy się jeszcze. Wiem, że rozdzieliliśmy się, że nasza intencja to była czaszka, tam macie cmentarz. No i to jakby jedno już się z drugim wiąże, natomiast mimo wszystko i tak jeszcze prześwietlimy ten parking, no bo ten promień to było 70 metrów. Butelki. No i nic więcej. No dobra, no to wracamy do chłopaków. Tak w ogóle to chcemy też rozpocząć serię kręcenia różnych nawiedzonych miejsc z różnymi właśnie youtuberami, ale i nie tylko. Więc jeżeli mielibyście kogoś takiego, to dajcie nam znać w komentarzu. No i oczywiście też napiszcie do niego na Instagramie, aby wiedział. A nuż widelec, może z kimś będzie następny odcinek. Niekoniecznie z Randonautiki, ale może i z niej. Ale na pewno z nawiedzonego miejsca. Ten dzisiejszy dzień był intensywny i dosyć dziwny, można powiedzieć, bo wszystkie te punkty przynajmniej, które sprawdzaliśmy właśnie z tymi intencjami, wszystko się sprawdzało i tak właśnie, tak podsumowując ten cały dzień, no właśnie ciężko to powiedzieć, ale właśnie podsumowując ten dzień właśnie wylądowaliśmy pod cmentarzem, czyli nie wiem na ile to jest autosugestia, a na ile rzeczywiście to rando działa, ale no możecie sobie porównać teraz te dwa odcinki i zobaczyć, że rzeczywiście to wszystko się zazębiało. Moim zdaniem to chodzi o cmentarz, o nic więcej. Chodźcie pod samochód i podsumujemy ten odcinek. Cały dzień lepiej podsumujmy. Cały dzień. W tym miejscu dosyć mocno symbolicznie kończy się nasza przygoda całodniowa. W sumie 2 odcinki macie dzisiaj okazję. 8 godzin 8 godzin nagrywaliśmy. My jesteśmy pod mega wrażeniem, bo nie wiem czy to mózg czy nie, ale rando działa.
Działa. Jesteśmy To nie mózg. Tak, mega zmęczeni, ale rzeczywiście jak ktoś jest sceptyczny, no to musi coś takiego przeżyć. Naprawdę wymyśliliśmy 3 rzeczy i te 3 rzeczy były praktycznie namacalnie. Można to zobaczyć na 2 tych odcinkach, Sprawdzały się które intencje, nakręciliśmy. nie? Tak, ja myślę, że każda nasza intencja dzisiaj się sprawdziła. Jeżeli nie u nas w odcinku, to u was na przykład, Tak. albo na odwrót, nie? Właśnie, jeżeli chcielibyście zobaczyć pierwszą część naszej dzisiejszej wyprawy z Randonautiką, to klikajcie tutaj w kartę. Bardzo wam panowie za dzisiaj dziękujemy. Dziękuję. Fiona, Ja również, dzięki bardzo. Panowie, Piąteczka. super zabawa. wbijajcie na kanał tutaj z DJ-a. No i co? Do zobaczenia na następnej następnej wyprawie. wyprawie. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z DJ-em, więcej random. Cześć.